Siemanko, na dzisiaj przygotowałem kolejne usztywnienie, czyli piankę, która jest wykończona z jednej strony klejem. Jeśli chcecie zobaczyć, jak tego używać, jak mocno to usztywnia oraz jak się szyje, to zapraszam Was do oglądania. Kolejnym rodzajem usztywnień, które możemy wykorzystać na przykład przy torebkach, jest pianka poliuretanowa. Ta jest akurat z gotowym, nałożonym już klejem. Mamy tutaj folię tylko do zdjęcia. Występuje ona w różnych grubościach, 5-6 mm, są też sporo cieńsze. Ta na przykład ma 2. Za chwilkę wykonam jeszcze próbki, tak żebyście widzieli, jak to mocno usztywnia. Mam przygotowane 2 próbki skaju oraz 2 próbki pianek. I teraz przyklejam. Zazwyczaj dość mocno się to trzyma, dlatego trzeba uważnie to przyklejać, bo ewentualne oderwanie może się zakończyć już tylko zniszczeniem. Więc staram się odrywać tylko kawałek najpierw tej folii i później doklejam tylko już kolejne centymetry. Dobrze jest to jeszcze sprasować. Ta pianka ma w okolicach 5 mm. Przy wywracaniu Sky zazwyczaj nam się lekko pognie. Coś takiego jak tutaj. Ale ta pianka też fajnie to formuje. Ona wraca jakby ten cały kształt. Na początku może się wydawać, że będziemy mieli tutaj taką rysę nieestetyczną, ale jeśli damy temu troszkę czasu, to nam wszystko ładnie powraca. Nie będzie to na pewno powtarzalne przy każdym materiale, ale mi w większości przypadków, no myślę, że nawet w 90% wszystkie te jakieś zmarszczenia, zagniecenia ładnie z czasem wracały. Teraz przyklejam cieńszą. Trzeba też uważać, żeby pod spodem nic nam się nie zmarszczyło, ponieważ już tego nie rozprostujemy. Z tej strony mam piankę 2 mm. Jest widoczna różnica w sztywności. Tak to wygląda też na takiej bryle. Fajnie to utrzymuje kształt. Jest przyjemne też pod naciskiem. Na spodzie też ładnie trzyma formę. To też było wcześniej mocno pomarszczone, ale odstało dzień, może 2 i ładnie się rozprostowało. Przeszyjemy sobie jeszcze kilka kawałków, bo chciałbym pokazać Wam parę rzeczy, które mogą się dziać. W przypadku takich grubych usztywnień, no to dobrze by było je przyklejać tylko już do szwu na gotowych elementach, które już szyliśmy. Jak mamy cieńsze usztywnienia, no to możemy to przeszywać z poszczególnymi warstwami. Tak to wygląda. Dobrze jest założyć teflonową stopkę, ponieważ na zwykłej ten Sky może nam się przyklejać i za chwilkę Wam pokażę, co się będzie działo. Te 2 przeszycia były na stopce teflonowej. Tutaj długość ściegu mam ustawioną na 4,5 mm. No jak widać, ona i tak już jest lekko skrócona. A tu jest przeszycie na zwykłej stopce. Ten szef jest dużo bardziej drobny. Tu jeszcze wcześniej wykonywałem podobne przeszycie i po prostu ten Sky dość mocno się przylepiał do stopki i w pewnym momencie ona prawie szyła w miejscu.
Więc dlatego dobór stopki jest tutaj ważny. Staramy się też dać dużą długość ściegu. Wtedy te pchnięcia ząbków są duże i jest mała szansa, że nam będzie coś się działo tutaj na przeszyciu. Jeszcze dla podsumowania przeszycie na potrójnym transporcie przez 2 warstwy skaju i piankę. Jak to wygląda? Przy takich grubych usztywnieniach, czy już nawet wypełnieniach, mocuję je po zszyciu elementów i docinam je do szwu. Mam nadzieję, że był to dla Was interesujący odcinek. Zachęcam Was do wspierania kanału i trzymajcie się. Cześć!